Hej moi kochani, jestem Merlin i dzisiaj pokażę wam jak zainstalować przeglądarkę Firefox na systemie Windows 11. Zaczynajmy! Firefox to darmowa, szybka przeglądarka internetowa od firmy Mozilla, skupiająca się na prywatności i wydajności. Aby ją pobrać, mamy dwie opcje. Najprostsza jest po prostu z Microsoft Store, czyli klikamy sobie albo ikonę Microsoft Store, tak jak tutaj widzimy. Mamy ją aktualnie przypiętą na dole ekranu. Jeżeli nie mamy, możemy kliknąć tutaj w wyszukaj, otworzy nam się okienko i w okienku wpiszemy Microsoft Store. I tutaj w pasku wyszukiwania napiszemy sobie Firefox, czyli Firefox i mamy tutaj tego liska. Możemy sobie nacisnąć i klikamy pobierz. Teraz nasz komputer pobierze sobie Firefoxa w zależności od tego, jak jest szybki. Zobaczymy w prawym rogu, że możemy albo go uruchomić, albo przypiąć do menu startowego. My w tym wypadku sobie uruchomimy go. Jeżeli wam się nie otworzy, możemy jeszcze raz nacisnąć na otwórz. Może po prostu tam coś nie załapało. Teraz możemy sobie przeczytać tutaj warunki albo nacisnąć kontynuuj. I teraz, jeżeli mamy konto Firefox, możemy się zalogować, klikając przycisk zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Może ten przycisk być też w innym miejscu, w zależności od tego, jak się ta przeglądarka zmieniła. My sobie pomijemy ten krok, zacznie przeglądać internet i tak w zasadzie możemy już normalnie korzystać z Firefoxa. Korzystając z tej metody zauważymy, że na pulpicie nie utworzył nam się skrót do Firefoxa. Aby utworzyć skrót do Firefoxa, klikamy w start i jeżeli będziemy mieć wproponowanych Firefoxa, to po prostu możemy sobie przeciągnąć go na pulpit w taki oto sposób, wtedy wam się utworzy skrót. Jeżeli natomiast nie będziecie mieć proponowanych Firefoxa, tylko tak jak ja tutaj mam w przypiętych, wtedy możemy kliknąć po prostu Alt, lewy Alt na klawiaturze i trzymając wciśnięty lewy Alt możemy tak samo przeciągnąć na pulpit ikonkę Firefoxa i wtedy możemy tego Firefoxa mieć. Możemy też, jeżeli nie mielibyśmy w przypiętych tutaj tego Firefoxa, ja sobie go z tych przypiętych usunę, odepnij od obszaru startowego. Możemy sobie wyszukać Firefoxa, stąd nie będziemy mogli go przesunąć na pulpit, w tym celu będziemy musieli nacisnąć prawy przycisk myszy i przypiąć do obszaru startowego. I teraz naciskając start zobaczymy, że pojawi się nam on tutaj i teraz możemy normalnie altem, trzymając alt, przesunąć na pulpit. Możemy też go przesunąć na dole ekranu, czyli przypiąć do paska zadań. Wtedy będzie on tutaj na dole przypięty. Jeżeli chcemy celem odinstalowania Firefoxa, klikamy prawym przycisk myszki odinstaluj i klikamy odinstaluj. I widzimy, Firefox zniknął. Teraz jeżeli naciśniemy na pulpicie dwa razy na Firefoxa, to nic się nie dzieje. W innych przeglądarkach działa normalnie. Firefox nic się nie dzieje. Ja sobie go usunę. Druga opcja instalacji to jest, jeżeli sobie uruchomimy waszą domyślną przeglądarkę, w tym wypadku u mnie jest to Edge, czy Edge, w sumie byle jako przeglądarkę, Microsoft Edge w moim wypadku i po prostu wpiszemy sobie w pasku wyszukiwania u góry po prostu Firefox, Enter i tutaj musimy sobie zaakceptować te informacje. Te okienka wyskakujące, sobie pozwolę powiększyć to okno i tutaj od razu nam się wyświetla opcja pobierz Firefox. Ważne, aby tutaj właśnie nazwa strony było firefox.com. Klikamy sobie na to i tutaj mamy pobierz Firefoxa. Mamy też od razu opcję ustaw Firefoxa jako domyślną przeglądarkę. Możemy sobie to zaznaczyć bądź nie zaznaczyć. Jeżeli natomiast pobieracie Firefoxa, to raczej chcecie mieć jako domyślną przeglądarkę. Ja sobie to na razie odznaczę i sobie pobiorę tego Firefoxa i tak samo pobierze nam się nasz Firefox i możemy sobie zobaczyć, klikając ten folder, wyświetli nam się miejsce, gdzie jest on zainstalowany, powinien być zainstalowany, pobrany, ten instalator będzie w folderze pobrane, klikamy dwa razy. Teraz musimy potwierdzić instalację. Instalacja chwilę potrwa i będziemy mieć następnie zainstalowanego normalnie Firefoxa. Ja sobie tutaj te okienka pozamykam. Co ważne powiedzieć, że te kroki po prostu dłużej trwają niż pobieranie z Microsoft Store. Ja sobie tutaj tak samo pomijamy te kroki, chyba że macie konto i chcecie sobie tutaj, że tak powiem, się zalogować i synchronizować wasze ustawienia. Tu możemy importować historię przeglądania. Sobie to wszystko tutaj pominę na razie. No i potem generalnie korzysta się tak samo jak z Microsoft Store. Tak, widzicie, możemy sobie normalnie tutaj korzystać. Jeżeli chcemy ustawić sobie tutaj Firefoxa jako domyślną przeglądarkę, to klikamy sobie tutaj start i wpisujemy ustawienia, bądź możemy nacisnąć znaczek Windowsa i wtedy też od razu się ustawienia uruchomią i tu musimy wpisać domyślne aplikacje, bądź po prostu aplikacje. Zobaczymy sobie aplikacje domyślne i tutaj musimy znaleźć sobie naszego Firefoxa i tutaj musimy poustawiać sobie, który tutaj, że tak powiem, elementy będą uruchamiane za pomocą właśnie takiej przeglądarki. Tutaj HTML rozszerzenie. Widzicie, musimy sobie zmienić na Firefox, ustaw domyślnie, bądź po prostu górny nacisnemy ustaw domyślnie i wtedy nam tutaj zmieni na HTML i na linki też.
ale inne zostały Google Chrome, więc też by je trzeba było pozmieniać na Firefox. Ok, a więc tak to wygląda. Widzimy, że drugą metodą też możemy sobie zainstalować Firefoxa i wtedy automatycznie utworzy nam się na pulpicie skrót. Ja mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zachęcam Was do subskrypcji, bo bardzo to pomaga mojemu kanałowi. Zostawić kciuka w górę oraz komentarz, dowolny komentarz, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku oraz jak mogę polepszyć mój kanał. Zachęcam Was do utworzenia darmowego konta na stronie Magic.tm. Linki znajdziecie w opisie. Wszystkie linki, które użyłem w tym odcinku, będą też dostępne na darmowym artykule na stronie Magic.tm. Link również w opisie. Ja jestem Merlin, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!